Nasional lnu to produkt, który na wielu różnych płaszczyznach poprawia nasze zdrowie metaboliczne. Może zarówno ustrzec nas przed chorobami, jak również może złagodzić przebieg chorób już istniejących. I dziś chciałbym Państwu przybliżyć walory zdrowotne siemienia lnianego, w tym podzielę się również kilkoma przepisami z wykorzystaniem tych wyjątkowych nasion. Zanim omówię konkretne właściwości zdrowotne nasion lnu, to najpierw krótko wyjaśnię, co takiego dobrego się w nich kryje. Otóż siemię lniane to przede wszystkim najlepsze roślinne źródło kwasów tłuszczowych omega-3 w postaci kwasu alfa-linolenowego. To właśnie m.in. ten składnik sprawia, że nasiona lnu poprawiają pracę układu krążenia. Warto wiedzieć, że zaledwie jedna łyżka siemienia lnianego pokrywa podstawowe dzienne zapotrzebowanie na kwas alfa-linolenowy w nieco ponad 100%. Drugim kluczowym składnikiem decydującym o potencjale zdrowotnym nasion lnu jest błonnik pokarmowy. W jednej łyżce tych ziarenek mamy aż 3 gramy błonnika, czyli składnika, który m.in. reguluje pracę naszych jelit, wspomaga oczyszczanie ciała z substancji toksycznych i pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Mówiąc o składnikach obecnych w siemieniu lnianym, nie sposób nie wspomnieć też o lignanach. Są to związki o wysokiej aktywności biologicznej zaliczane do fitoestrogenów, które swoją budową chemiczną przypominają estrogeny, czyli jedną z grup ludzkich hormonów. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że w przypadku niedoboru estrogenów w naszym ciele, fitoestrogeny częściowo przejmują ich funkcje i naśladują ich działanie i w ten sposób wyrównują ich deficyt. Z kolei jeśli mamy nadmiar estrogenów, wówczas fitoestrogeny lniane częściowo blokują ich aktywność, co również wpływa korzystnie na uregulowanie gospodarki hormonalnej, o czym jeszcze dziś wspomnę. Poza tym warto wiedzieć, że nasiona lnu są dobrym źródłem magnezu. W jednej łyżce siemienia lnianego znajduje się 40 mg magnezu. Oznacza to, że spożywając zaledwie jedną łyżkę nasion pokrywamy dobowe zapotrzebowanie na magnez w 10%, co należy uznać za dobry wynik. Tym bardziej, że wielu z nas zmaga się z niedoborem tego pierwiastka. Obecność tych wszystkich składników sprawia, że regularnie spożywając nasiona lnu możemy znacząco poprawić swoje zdrowie. I teraz w skrócie wyjaśnię, jakich realnych korzyści zdrowotnych możemy się spodziewać. Zacznę od tego, że nasiona lnu mają działanie przeciwcukrzycowe. Według najnowszych doniesień z 2024 roku regularne włączanie siemienia lnianego do diety skutkuje obniżeniem poziomu glukozy we krwi nawet aż o 15 mg na decylitr. Biorąc pod uwagę fakt, że taki efekt można osiągnąć tylko poprzez taką małą zmianę jak sięgnięcie po nasiona lnu, to jest to naprawdę bardzo dobry rezultat. I tylko potwierdza, że czasem wystarczy wprowadzić proste nawyki, aby znacząco sobie pomóc. Przy okazji od razu też powiem, że siemię lniane łagodzi insulinooporność, czyli sprawia, że komórki naszego organizmu chętniej wyłapują cukier z krwi, co prowadzi właśnie m.in. do obniżenia stężenia glukozy w naczyniach krwionośnych. Nasiona lnu należą również do produktów o wysoce pozytywnym wpływie na kondycję wątroby. Dla przykładu, w jednym z doświadczeń jego autorzy wykazali, że włączenie do jadłospisu nasion lnu skutkowało obniżeniem poziomu enzymów wątrobowych takich jak alat i aspat. A to oznacza, że na skutek jedzenia siemienia lnianego doszło do poprawy funkcjonowania schorowanej wątroby. Mało tego, regularne spożywanie siemienia lnianego doprowadziło do zmniejszenia stopnia stłuszczenia wątroby, a nawet do złagodzenia jej zwłóknienia. Jeśli zatem zależy nam na odtłuszczeniu wątroby, to jak najbardziej warto zdecydować się na siemię lniane. Na początku filmu wspomniałem, że nasiona lnu są istotnym wsparciem dla naszego układu krążenia. I teraz chciałbym nieco bardziej rozwinąć ten wątek. Otóż dotarłem do wyników analizy 33 badań naukowych z 2023 roku, która dowiodła, że spożywając nasiona lnu możemy obniżyć swoje ciśnienie krwi. Jak się okazuje, u niektórych osób mowa o redukcji skurczowego ciśnienia tętniczego nawet o 4 mm supertęci i rozkurczowego o przeszło 3 jednostki. Osobom zainteresowanym tematem powiem, że mechanizm działania hipotensyjnego, czyli obniżającego ciśnienie krwi, wynika z tego, że obecne w nasionach lnu lignany blokują aktywność enzymu konwertującego angiotensynę. Chodzi o to, że poprzez swoją aktywność nie powstają w naszym ciele substancje, które powodują skurcz naczyń tętniczych, co prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. Jako ciekawostkę też powiem, że to właśnie na takim mechanizmie opiera się wiele leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym. Przykładem leku o takim działaniu jest np. kaptopryl.
Stąd jeśli mają Państwo nieznacznie podwyższone ciśnienie krwi, to zanim przerodzi się to w poważniejszy problem, zachęcam, aby nie zwlekać i włączyć nasiona lnu do swojego jadłospisu. Być może, że tego typu praktyki pozwolą ustrzec nas przed koniecznością przedwczesnego stosowania leków. Pozostając w temacie układu sercowo-naczyniowego, warto wspomnieć też o tym, że nasiona lnu pomogą nam zbić trójglicerydy. W pracy, na którą się już dzisiaj powoływałem, eksperci wykazali, że regularnie stosując siemię lniane możemy obniżyć trójglicerydy średnio o 18 mg na decylitr. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że u niektórych pacjentów odnotowano ich redukcję nawet aż o 36 mg. Oczywiście im wyższy będziemy mieli wyjściowy poziom trójglicerydów, tym wspomniany rezultat będzie większy. Jednocześnie chcę zaznaczyć, że podwyższony poziom trójglicerydów sprzyja pojawieniu się chorób sercowo-naczyniowych. Z tego też względu powinniśmy dążyć do uregulowania ich stężenia. Stąd jeśli zrobili sobie Państwo badania krwi i wyszło, że mają podwyższone trójglicerydy, to jak najbardziej zasadne będzie zaopatrzenie się właśnie w nasiona lnu. Przy okazji od razu chciałbym też podkreślić, że nasiona lnu w jeszcze inny sposób wpływają pozytywnie na profil lipidowy. A mianowicie Międzynarodowy Zespół Badaczy potwierdził, że spożywanie nasion lnu prowadzi do obniżenia lipoprotein o niskiej gęstości, czyli tzw. cholesterolu LDL. I tu należy wiedzieć, że podwyższony poziom LDL, szczególnie względem obniżonego stężenia HDL, sprzyja rozwojowi miażdżycy. Z tego też względu dzięki obniżeniu poziomu LDL za sprawą spożywania siemienia lnianego możemy zmniejszyć ryzyko powstawania blaszki miażdżycowej, co oczywiście przełoży się na lepszą kondycję naszego układu krążenia. Wymieniając dobroczynne składniki znajdujące się w nasionach lnu, wspomniałem o kwasach tłuszczowych omega-3 w postaci kwasu alfa-linolenowego, które mają pozytywny wpływ na zdrowie sercowo-naczyniowe. I aby nie być gołosłownym, chciałem powiedzieć, że literatura fachowa dowodzi, że dieta bogata w kwas alfa-linolenowy chroni nas przed chorobami układu krążenia. Dla przykładu, w publikacji z 2012 roku możemy przeczytać, że osoby, które spożywają wraz z żywnością wysokie ilości tego składnika, rzadziej nawet aż o 23% zapadają na wspomniane choroby. Mało tego, kwas alfa-linolenowy zmniejsza również śmiertelność z powodu chorób układu krążenia. A mianowicie w nowszej pracy, bo z 2020 roku jej autorzy wykazali, że dostarczanie organizmowi kwasu alfa-linolenowego wiąże się z niższym ryzykiem przedwczesnej śmierci z powodu choroby wieńcowej średnio o 11%, a u niektórych osób ryzyko to jest niższe aż o 19%. Mówiąc o walorach zdrowotnych nasion lnu, nie sposób nie wspomnieć również o tym, że produkt ten wykazuje działanie przeciwzapalne. Badacze zauważyli, że jego spożywanie powoduje obniżenie stężenia wysokoczułego białka C-reaktywnego, czyli cząsteczki, której podwyższony poziom świadczy o tym, że w naszym ciele rozwinął się stan zapalny. Ten fakt jest z kolei bardzo kluczowy dla zdrowia, a to dlatego, że utrzymujący się przez dłuższy czas stan zapalny, nawet o łagodnym nasileniu, prowadzi do uszkodzenia komórek, tkanek i narządów, wskutek czego zwiększa ryzyko pojawienia się chorób metabolicznych. W związku z tym, z całym przekonaniem można powiedzieć, że nasiona lnu poprzez gaszenie stanu zapalnego dokładają cegiełkę do zapobiegania wielu chorobom. Za przykład namacalnego działania przeciwzapalnego nasion lnu mogę podać osoby zmagające się z chorobami zapalnymi jelit, w tym z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Otóż badacze zauważyli, że podawanie wspomnianym pacjentom zmielonych nasion lnu spowodowało nie tylko obniżenie stanu zapalnego, ale również doprowadziło do zwiększenia jakości ich życia, w tym złagodzenia przebiegu choroby jelit. Jako ciekawostkę dodam, że taki korzystny efekt został osiągnięty również w przypadku podawania oleju lnianego. Jeśli chodzi o siemię lniane, to pozytywne działanie zostało potwierdzone dla stosowania 3 łyżek nasion dziennie, zaś w przypadku oleju mowa o 1 łyżce. Tak jak mówiłem na początku filmu, nasiona lnu są wysoce zasobne w błonnik pokarmowy. Jest to pewną ich przewagą nad olejem lnianym, który takiego błonnika nie zawiera w swoim składzie. W każdym razie obecność błonnika sprawia, że nasiona lnu regulują pracę naszych jelit. Efektem tego jest to, że spożywanie siemienia lnianego pomaga rozprawić się z zaparciami. W badaniu z 2020 roku możemy przeczytać, że stosowanie 2 łyżek nasion lnu dziennie przywróciło prawidłowy rytm wypróżnień. Przy czym chciałbym podkreślić, że taka skuteczność działania została potwierdzona w wielu innych pracach naukowych. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia.
Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl/dziennik. Skoro już wiedzą Państwo, jak wiele korzyści zdrowotnych można odnieść dzięki włączeniu nasion lnu do jadłospisu, to teraz powiem kilka słów, jak je stosować. Otóż przede wszystkim zachęcam do tego, aby siemię lniane spożywać w formie zmielonej. Przy czym nasiona mielimy dopiero przed spożyciem, ponieważ przechowywanie ich przez dłuższy czas w postaci rozdrobnionej spowoduje niekorzystne utlenianie się w nich tłuszczu. Jednocześnie mogę uspokoić, że krótkotrwałe mielenie nasion lnu zastosowaniem młynka do kawy nie spowoduje utraty dobroczynnych w nich związków. A nasiona rozdrabniamy dlatego, że w takiej postaci składniki w nich obecne staną się lepiej przyswajalne przez nasz organizm. Jeśli zaś chodzi o wybór nasion lnu, to mogę powiedzieć, że dla naszego zdrowia nie ma znaczenia, czy wybierzemy len brązowy czy złoty. Oba rodzaje lnu są tak samo wartościowe. Przy czym chcę podkreślić, że kupujemy nasiona w całości, a mielimy dopiero w domu tuż przed spożyciem. Jeśli zaś chodzi o ilość nasion lnu, którą warto stosować, aby odnieść zauważalne korzyści zdrowotne, to bazując na pracach naukowych, na które się dzisiaj powoływałem, mogę powiedzieć, że najlepiej spożywać od 1 do 3 łyżek siemienia lnianego dziennie. W tym miejscu chciałbym też krótko wspomnieć, że nasiona lnu można spożywać również w postaci tzw. kisielu lnianego. Mam tu na myśli połączenie około 2-3 łyżek zmielonych nasion lnu z 1 szklanką wody, naparu z rumianku, kwiatów czarnego bzu lub kwiatów lipy, a następnie doprowadzenie całości do wrzenia i gotowanie przez 3 do 5 minut. Po tym czasie kisiel ostudzamy i spożywamy. Dla polepszenia smaku i podniesienia walorów zdrowotnych można dodać 1 łyżeczkę miodu. Tak przygotowany kisiel ma działanie przeciwzapalne, a do tego śluzy w nim obecne działają powlekająco na przewód pokarmowy. W efekcie kisiel lniany łagodzi wrzody żołądka i ból gardła, a do tego może wesprzeć nas w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych. Przy okazji krótko chciałbym odnieść się do tego, czy lepiej sięgać po siemię lniane czy po nasiona chia, ponieważ w wielu przepisach produkty te są stosowane zamiennie. Kierując się zasadą bioróżnorodności diety uważam, że najlepiej jest przeplatać swój jadłospis oba rodzajami ziarenek. Niemniej gdybym miał zero-jedynkowo wskazać, które nasiona są według mnie lepsze, to byłoby to właśnie siemię lniane. A to dlatego, że ma ono więcej kwasów tłuszczowych omega-3 oraz magnezu i zwykle jest również tańsze niż nasiona chia. Jeśli zaś chodzi o przeciwwskazania do spożywania nasion lnu, to tak naprawdę nie ma ich zbyt wiele, ponieważ produkt ten w większości przypadków nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Pewną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwymi jelitami, ponieważ nasionka lnu mogą nieco podrażniać błonę śluzową wyściałającą przewód pokarmowy. Do tego warto mieć świadomość, że wysoka zawartość błonnika w siemieniu lnianym sprawia, że może ono utrudniać wchłanianie niektórych leków. Z tego też względu dobrze zrobić sobie około 2-godzinną przerwę pomiędzy spożywaniem nasion lnu a przyjmowaniem leków. W kontekście wpływu nasion lnu na organizm człowieka niekiedy można spotkać się z opinią, że m.in. z uwagi na obecność fitoestrogenów ziarenka te zaburzają gospodarkę hormonalną człowieka, w tym obniżają poziom testosteronu u mężczyzn. Myślę, że wątpliwość co do bezpieczeństwa spożywania nasion lnu w tym zakresie rozwiewa badanie, którego wyniki zostały opublikowane pod koniec 2023 roku. A mianowicie badacze jednoznacznie udowodnili, że spożywanie nasion lnu nie ma istotnego wpływu na poziom hormonów płciowych, w tym testosteronu u osób dorosłych. Z tego też względu uważam, że bez obaw o zdrowie można po nie regularnie sięgać. Teraz chciałbym jeszcze przejść do podzielenia się z Państwem przepisami na smaczne i zdrowe dania z wykorzystaniem nasion lnu. Pierwsza propozycja to pesto z siemieniem lnianym. Do jego przygotowania potrzebne będą następujące składniki: 2 łyżki nasion lnu, 1 garść świeżej bazylii, 1 ząbek czosnku, 2 łyżki startego parmezanu, 2 łyżki orzechów piniowych lub włoskich, 3 lub 4 łyżki oliwy oraz sól i świeżo mielony pieprz do smaku. Aby przygotować takie pesto, należy zmielić nasiona lnu na drobny proszek. Następnie do blendera dodajemy bazylię, obrany ząbek czosnku, starty parmezan, orzechy i oczywiście siemię lniane. Całość miksujemy na średnich obrotach, stopniowo dodając oliwę, aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Następnie pesto warto spróbować i dopiero wówczas doprawić solą i pieprzem do smaku. Tak przygotowane pesto warto stosować jako dodatek do dań makaronowych, pieczywa, pizzy, omletów lub jako dip do warzyw. Drugi pomysł to kokosowy koktajl na bazie mango.
Tu będziemy z kolei potrzebowali jedno dojrzałe mango obrane i pokrojone w kostkę lub jedną szklankę mroszonego mango, pół szklanki mleczka kokosowego, 2 łyżki nasion lnu, pół banana, kilka kropli ekstraktu waniliowego, kilka listków mięty do dekoracji i opcjonalnie kostkę lodu do schłodzenia. W celu przygotowania koktajlu również polecam najpierw zmielić nasiona lnu. Następnie w blenderze umieszczamy pokrojone mango, mleczko kokosowe, nasiona lnu, banana, ekstrakt waniliowy i ewentualnie kostki lodu. Dalej wszystkie składniki miksujemy na wysokich obrotach do uzyskania kremowego koktajlu. Jeśli okaże się zbyt gęsty, wówczas można dodać nieco więcej mleczka kokosowego lub wody. Trzecia zaś propozycja to aromatyczna zupa dyniowa. Aby ją przygotować, musimy zaopatrzyć się w jedną szklankę ugotowanej lub upieczonej dyni, jedną posiekaną cebulę, jeden ząbek czosnku drobno posiekany, jedną łyżkę oliwy, pół szklanki bulionu, 2 łyżki zmielonych nasion lnu, 1/4 łyżeczki imbiru, 1/4 łyżeczki cynamonu, 2 łyżki śmietanki oraz sól i pieprz. Sposób przygotowania kremu z dyni jest następujący. W garnku rozgrzewamy oliwę i dodajemy posiekaną cebulę i czosnek, podsmażając je, aż staną się miękkie i szkliste. Do garnka dodajemy ugotowaną dynię, imbir, cynamon, sól i pieprz. Całość mieszamy, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Następnie wlewamy bulion i doprowadzamy do wrzenia, po czym zmniejszamy ogień i gotujemy na wolnym ogniu przez około 15 minut, aby smaki się przegryzły. Dalej zdejmujemy garnek z ognia i za pomocą blendera miksujemy zupę na gładki krem. Po zmiksowaniu zupy dodajemy zmielone nasiona lnu i całość dobrze mieszamy. Następnie z powrotem stawiamy zupę na ogniu i delikatnie podgrzewamy, nie doprowadzając do wrzenia. Całość doprawiamy solą i pieprzem. Po przelaniu zaś zupy do miseczki, całość dekorujemy śmietanką. W ogóle uważam, że zarówno różnego rodzaju nasiona, jak i pestki i orzechy to wyjątkowo wartościowe produkty. I korzystając ze sposobności, zapraszam jeszcze do obejrzenia programu, w którym opowiadam o korzyściach ze spożywania pestek słonecznika. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.